Cześć, witam Was Energik w kolejnym NRFlashu. Mamy 27 maj, to ostatni NRFlash w tym miesiącu. Zauważyłem, że ostatnio te NRFlashe to jest taki trochę ciąg pesymistycznych wydarzeń, różnych zwolnień, zamknięciem różnych studiów, słabej sprzedaży, jakichś gier, narzekania ciągłego, może nie tyle mnie, co narzekania deweloperów, wydawców, wszystkich tak naprawdę, producentów sprzętu też. Także trochę taki ciąg negatywnych zdarzeń i dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że też trochę tych negatywnych wydarzeń będzie, ale dla równowagi będzie też trochę wydarzeń pozytywnych. Dobra, pierwszą wiadomością, według mnie dobrą, jest to, że Stellar Blade, sprzedaż Stellar Blade przekroczyła oczekiwania twórców, więc ci zastanawiają się, czy nie wydać gry na PC-ta. To nie jest gra first party od PlayStation, a wiemy, że większość, jeżeli nie wszystkie gry od PlayStation w końcu pojawiają się na PC-tach, tam ten odstęp jest około 2 lat i w końcu te gry na PC-ta wychodzą, więc wydaje mi się, że tutaj twórcy Stellar Blade'a troszkę chcą podłapać ten sposób konwersji gry, czy też tworzenia portów na PC-ta, bo powiem Wam, że tak się ostatnio zastanawiałem, jaka jest różnica pomiędzy Xboxem a Microsoftem w kwestii wydawania tych gier na PC-ty i ogólnie w kwestii wydawania ekskluzywów. I powiem Wam tak, wydaje mi się, że Sony ma lepszą strategię tego, że wydaje grę na konsolę, gracze konsolowi grają, wypowiadają się na ten temat gry, robią szum i dopiero po na przykład 2 latach ta gra trafia na PC-ta, więc gracze PC-towi są już trochę świadomi tego, czym jest dana gra, bo już ich konsolowi koledzy ograli, wypowiedzieli się, więc chętnie po tą grę sięgają i to się sprawdza i udaje im się sprzedać ten produkt 2 razy, tak to nazwę, tak, że najpierw na konsolę, a potem sprzedają na PC-ta i dzisiejsza jedna z wiadomości troszkę to potwierdzi. Natomiast jeżeli spojrzymy na Microsoft, mają troszkę inną strategię, wydajemy od razu grę na PC-ta i na Xboxa w tym samym czasie. I powiem Wam, że wydaje mi się, że tutaj troszkę to nie jest dobrą strategią, ponieważ ten szum jest jeden i za 2-3 lata już tej gry drugi raz nie sprzedasz, a Sony jednak robi tak, że sprzedajemy tą grę na konsolę, za 2 lata sprzedajemy ją znowu, tak? Natomiast tutaj, no i oczywiście jest ten Game Pass jeszcze, który w ramach subskrypcji pozwoli nam ograć tą grę i powiem Wam, że ostatnio się zastanawiam, czy ten Game Pass to jest w ogóle dobra rzecz dla branży, bo faktycznie też będzie jedna informacja tutaj, zaraz do tego dojdę, że no te gry, które są w Game Passie, no się nie sprzedają. Nawet jeżeli Hellblade chyba kosztuje na Steamie, zerknę, 219 zł, to powiem Wam, że jakbym miał kupić Game Passa i skończyć Hellblade'a na przykład w Game Passie, nie wiem ile teraz ten Game Pass kosztuje, możecie mi tutaj przypomnieć, bo ja mam dodanych na tyle lat w przód, że nie pamiętam, że już nie kupuję, ale dajcie znać, bo ja nie pamiętam ile na miesiąc kosztuje Game Pass, a po drugiej mamy grę za 219 zł, no to nie dość, że kupisz Game Passa taniej, skończysz tego Hellblade'a w jeden dzień tak naprawdę i zostanie Ci jeszcze cały miesiąc grania w różne gry, no to nie dziwne, że ten Game Pass jest tutaj lukratywny, natomiast no, sprzedaż tych gier, na którym twórcy mogą zarobić, no będzie stosunkowo mniejszy, tak, bo większość graczy po prostu sięgnie po Game Passa, no ale aby to jakoś tam bardziej moją taką tezę i moje takie gdybanie tutaj jakoś potwierdzić, mamy Ghost of Tsushima, Director's Cut, która wyszła w zeszłym tygodniu na PC-ta i która okazała się najpopularniejszym portem z PlayStation ever. Pobiło nawet God of War'a, tak? Czyli Ghost of Tsushima wyszedł dobrych kilka lat wstecz, bo wyszedł w wersji na PlayStation 4, potem pojawił się Director's Cut na PlayStation 5 i teraz pojawił się Ghost of Tsushima na PC-cie, czyli tak naprawdę w odstępie tam kilku lat sprzedali tą grę 3 razy. I okazało się, że gracze PC-towi wyczekiwali tej gry i aktualnie jest ona na
no Helldivers pobija, ale Helldivers to nie jest takim portem, który był wydawany na przestrzeni kilku lat, tylko że on się pojawił od razu, ale chodzi mi o takie tytuły, które były wcześniej ekskluzywami na konsolę i pojawiły się na PC-cie. I Ghost of Tsushima pokazuje, że to się właśnie udało kolejny raz Sony i aktualnie najwyższym, czy tam w rekordzie aktywności na Steamie w Ghost of Tsushima grało 77 154 osoby równocześnie, czyli jest to ten pik najwyższy, kiedy tyle osób w Ghost of Tsushima grało. No to powiem Wam, że jest to ładny wynik, wydaje mi się, całkiem nieźle to wygląda. Natomiast w ostatnich 24 godzinach 53 944 osoby grały. Także udało im się sprzedać trzeci raz tą samą grę i to ma sens, tak? Wydaje mi się, że to ma sens. Natomiast spojrzymy teraz na podwórko Microsoftu i niedawno wydany Hellblade 2. Wiele osób mi zarzucało, że recenzja jest negatywna. Właśnie ta recenzja nie jest negatywna. Dla mnie to jest średniak. To nie jest ani zła gra, ani dobra. Dzisiaj, jeżeli gra nie jest ekstremum, to gracze sami sobie przypisują do tego, co recenzent powiedział. Czyli jak powiesz kilka słów źle, to na pewno jest ta recenzja negatywna, a jak powiesz, że kilka słów dobrych, to recenzja jest super pozytywna. Natomiast ja uważam, że Hellblade jest grą średnią. Nie dorównał swojej poprzedniczce, czyli części pierwszej. Gra jest za bardzo uproszczona, czyli na przykład nie mamy walki z kilkoma przeciwnikami, które były w części pierwszej. Tutaj mamy tylko zawsze walkę z jednym przeciwnikiem. Gra jest dosyć płytka i pod całkiem ładną oprawą, chociaż ja uważam, że ta oprawa nie jest, i tutaj wiele osób może się ze mną tutaj faktycznie nie zgodzić, ja uważam, że wcale nie jest to jakaś super oprawa, ale pod płaszczykiem takiej dobrej oprawy kryje sobie taką bardzo miałką rozgrywkę, która jest troszkę taka, no kiepska, tak? I sama historia, muszę przyznać, że też mnie jakoś nie wciągnęła. Pierwsza część o wiele bardziej mi się podobała, był tam na to pomysł, tutaj mam wrażenie, że trochę nie było pomysłu na to. Natomiast nie uważam, że to jest zła gra, tak? Bo jest to według mnie całkiem niezły tytuł, czyli taki średni, tak? Nie mówię, że super dobry, nie mówię, że super zły, średni tytuł. Natomiast zobaczmy, jak sobie radzi Hellblade. No właśnie, Hellblade 2 na Steamie, czyli gracze, którzy kupili za 219 zł Hellblade'a, maksymalnie grało 3982 graczy. W porównaniu do Ghost of Tsushima, który miał 77 000, no to widzicie, jaki to jest problem. No ale wielu graczy prawdopodobnie grało po prostu poprzez Game Passa, bo jest to kolejny tytuł, który wyszedł tylko w formie cyfrowej i tu widzę też jeden problem, wydaje mi się. Wiem, że dzisiaj pudełka to jest nisza, ale takie ważne gry dla Microsoftu, dla Xboxa, jak Hellblade, Alan Wake, które pojawiają się tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, to nie jest dobry pomysł. Według mnie te gry powinny dostać pudełko. Jasne, one może to nie zwiększy jakoś specjalnie sprzedaży, ale no te ważniejsze tytuły jak najbardziej. Natomiast no Hellblade poradził sobie na Steamie kiepsko, czyli kiepsko się sprzedał, tak? Wiadomo, że to jest właśnie to, co powiedziałem, że jeżeli masz szansę kupienia Game Passa i ogrania tej gry, a wydania 219 zł i ogrania tej gry, no to Game Pass jest o wiele bardziej opłacalny i to widać. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest problem taki, że Ninja Theory trochę to zabiera też zarobek, tak? Bo jeżeli gra nie byłaby w Game Passie i tylko by była na przykład, to ja podejrzewam, że ten pik byłby kilkukrotnie większy, bo oczekiwania były spore, dużo ludzi czekało na Hellblade'a, również i ja, dużo ludzi sobie wiele obiecywało po tym tytule i myślę, że ta sprzedaż by była wyższa i oni zarobiliby więcej. Oczywiście wiadomo, że to i tak zarobią, bo to nie jest tak, że oni dają za darmo, to pracują za darmo i potem dają grę do Game Passa. Oni też tam, ale chodzi mi o taki zarobek właśnie, który też się przekłada na to, że możemy zobaczyć, ile osób aktualnie gra i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no tutaj musimy jednak, no mamy tutaj jednak widzę spory problem, jeżeli chodzi o tego Game Passa. Zaczyna to wychodzić, ten problem tego Game Passa. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jakakolwiek gra będzie w Game Passie, no to ona się słabo sprzeda. No po prostu kupno Game Passa jest bardziej opłacalne. Nie wiem, czy Microsoftowi o to chodzi, ale potem mówienie, że na przykład Hellblade się sprzedał kiepsko. No sprzedał się kiepsko, bo jest w Game Passie. Chryste Panie, czego tutaj nie rozumieć, tak? I uważam, że no
trochę to zabija, wydaje mi się, branżę i wiemy, że studia też są zamykane przez to i nie wiem, czy te modele subskrypcyjne, które sprawdzają się w filmach i serialach, nie wiem, czy one się sprawdzają do końca w grach. Ja powiem Wam, że gdyby wyszła wersja pudełkowa Hellblade'a, nawet pomimo, że zrobiłem już dzisiaj tą recenzję i wiecie, jakie jest moje zdanie o tej grze i uważam, że to jest średniak, ja bym tą grę kupił. I myślę, że wielu graczy by kupiło, no bo też tutaj dochodzi to, że można potem ją sprzedać, tak? A tak naprawdę w przypadku Hellblade'a to kupujesz jednego dnia i tego samego dnia możesz już ją sprzedać, bo już ją skończysz. Ale jednak są nadal gracze, którzy lubią wydania fizyczne, między innymi ja, i ja bym chętnie sobie takiego Hellblade'a czy Alana Wake'a na półce w pudełku postawił. No a niestety trochę Microsoft czy też Xbox zabiera nam tą możliwość i jestem ciekawy, co będzie dalej. Czy na przykład w przypadku wydania Gearsów 6, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na Xboxa, również zdecydują się tylko i wyłącznie wydanie wersji gry cyfrowej. A jeżeli nie, no to czym się kierują, że dana gra wychodzi w pudełku, a ta gra wychodzi tylko w edycji cyfrowej? Bo według mnie, no jasne, Gears 6 jest szalenie rozpoznawalną marką, ale z drugiej strony Alan Wake 2, no to również całkiem rozpoznawalna marka i też była wielce oczekiwana i wydaje mi się, że Hellblade również jest grą, która była dość oczekiwana przez graczy. Także ciekawy jestem, jak to dalej będzie. Dobra, w zeszłym tygodniu mieliśmy pierwszy trailer pokazany Assassin's Creed Shadows, rozpętała się gównoburza, no i zabrał głos jeden z twórców Ghost of Tsushima, żeby nie porównywać Ghost of Tsushima do Assassin's Creed Shadows, bo Ghost of Tsushima też nie jest historycznie no, że nie jest realistyczny, tak, pod kątem historycznym. Wydaje mi się, że cały ten gównoburza, która gdzieś tam się pojawiła wokół Assassin's Creed Shadows, jest tak potężna, że koledzy, po prostu deweloperzy zabierają głos troszkę, żeby ratować sytuację i ratować Ubisoft i ratować Assassin's Creed Shadows. Natomiast, no powiedzmy, to się tego nie da się nie porównywać. Ja mówiłem o tym, że to, że sobie ktoś powie, nie porównujmy tych gier, no z siłą rzeczy, że są to gry z otwartym światem o samurajach, to będą i porównywane i do Ghost of Tsushima i Rise of the Ronin, no tego się nie da po prostu uniknąć i ten temat będzie ciągnięty i Assassin's Creed Shadows będzie musiał mierzyć się z tym, z porównywaniem do dwóch gier, może nawet niektórzy do Like a Dragon Ishin porównają, na przykład ja, będą musiały się mierzyć z tymi przyrównaniami do tych gier i tyle, no niestety, bo to jest ten sam temat, to jest ten sam kierunek. Ubisoft wybrał troszkę inną drogę, wybrał czarnoskórego samuraja, zobaczymy. Ja powiem Wam, że chętnie zagram sobie w tego, jak w każdego Assassin's Creed'a, bo uwielbiam Assassin's Creed'y i zawsze bronię tej serii, chociaż wiele osób zarzuca, że to cały czas to samo i tak dalej. Cały czas bronię. Mam nadzieję, że będę miał wystarczająco argumentów, żeby obronić Assassin's Creed Shadows, bo ten argument, który jest, że jest czarnoskóry samuraj, to jest argument, który trochę podważa w ogóle całą tą grę. I ja rozumiem dlaczego i widać to w komentarzach i widać to pod trailerem, który zdobył masę negatywnych komentarzy. Zobaczmy sobie, jak dzisiaj sobie radzi Assassin's Creed Shadows. Zobaczmy. Słuchajcie, jest trochę gorzej niż było. Film ma 8 milionów wyświetleń, 281 łapek w górę, 692 łapki w dół. Także jest według mnie gorzej niż było, bo tam wcześniej to rozłożenie łapek góra-dół był jakoś bardziej, tak było chyba mniej więcej po 50 łapek w górę było
połowę mniej niż łapek negatywnych. Teraz faktycznie tych łapek negatywnych jest trochę więcej, no trochę więcej, prawie o 100 000 więcej, no to nie jest takie trochę, ale jest tutaj widać, że no gracze wypowiedzieli się, że im się to nie podoba, no i tyle, także będzie miał dosyć ciężki orzech do zgryzienia tutaj Ubisoft i będzie musiał się mierzyć ze sporym hejtem. Natomiast ja nie przekreślam gry, dlatego że jest czarnoskóry samuraj i mam nadzieję, że będzie miał coś ponadto, żeby coś dobrego, i okaże się kolejnym fajnym Assassin's Creedem. No zobaczymy. Kilka słów o Embracer Group. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo nie tak dawno mieliśmy informację, że Alone in the Dark graczom się spodobał, że się sprzedaje całkiem nieźle i ogólnie można mówić, że no jest to gra, która osiągnęła tam no mniejszy, ale jakiś sukces. No i odezwało się Embracer Group, że oni w ogóle nie spełniły oczekiwań ani Outcast, to akurat się tutaj mogę zgodzić, ale Alone in the Dark nie spełniło oczekiwań. Jestem ciekawy, jakie te oczekiwania były. Pamiętajmy, że Alone in the Dark no to gra, która jeżeli chodzi o jakość dwóch ostatnich, nie tej remake'u, ale dwóch ostatnich części, to szorowała po dnie. A klasyczną trylogię i New Nightmare to pamiętają gracze, którzy mają lat tyle co ja. Więc zastanawiam się, jakie były oczekiwania od Embracer Group, ile to miało się kopii sprzedać, żeby oni byli zadowoleni. Pamiętajmy, że Alone in the Dark to jest gra, której gatunek jest dzisiaj niszowy, bo to jest taki klasyczny survival horror, który tak naprawdę jest tutaj jedyna marka, która się sprzedaje, jest to Resident Evil, ale jest to marka, która jest kultywowana przez lata i to jest marka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Natomiast wydajemy teraz grę, której ostatni tytuł pojawił się, dobry tytuł, pojawił się jeszcze na PlayStation 1, bo nie mówię o Illumination i nie mówię o tym na Xboxa 360, bo to nie były dobre Alone in the Darki, ale ten ostatni dobry New Nightmare pojawił się na PlayStation 1 i oczekujemy, że minęły 4 generacje konsol i teraz ta Alone in the Dark musi się dobrze sprzedać. No tak się nie stanie. Gdyby ta gra wychodziła, co na przykład, nie wiem, 4 lata, kolejna część, one by były nadal dobre, to by miało sens. Natomiast wyskoczenie jak Filip z Konopi z grą, którą pamiętają dzisiaj wiele osób, które grały w te pierwsze części Alone in the Dark, to już nawet konsoli nie posiada, już się w ogóle grami nie interesuje. Natomiast młodego gracza nie przyciągnie to, że to jest remake, bo te remake'i, znaczy te oryginalne gry dzisiaj z punktu widzenia młodych graczy, no to były koszmarne, są koszmarne, tak? No, także i w ogóle wracając jeszcze do tematu Embracer Group, bo to jest też taki negatywny dosyć tutaj wypowiedź, wypuścili oni taki swój, słuchajcie, raport finansowy, który sobie pobrałem i sobie tutaj zacząłem go oglądać. Oczywiście wiele z tych rzeczy to ja w ogóle nie wiem, o co tu jest napisane, ale najważniejsze jest to, jakie gry zostały zapowiedziane do tego momentu, jakie gry będą wydawane. I powiem Wam tak, oczywiście mamy Kingdom Come Deliverance 2, który będzie według mnie sporym hitem, mamy Tomb Raidera, to też wiadomo, że to będzie bardzo dobry, znaczy no zakładam, że będzie bardzo dobry, ale są to rozpoznawalne marki. Ale podejrzewam, że tutaj możemy już wyczytać z listy tych gier, które studia zostaną w najbliższym czasie zamknięte, bo na przykład Monster Jam Showdown. Nie wiem, czy mieliście okazję zagrać w Monster Jam. Ja grałem w Monster Jam 2 na Xboxie i to jest bardzo była kiepska gierka. To są samochody takie z dużymi kołami, Monster Trucki, wyścigi. I była to szalenie kiepski tytuł i wydawanie kolejnej części spowoduje, że studio Milestone chyba się pożegna i zamknie podwoje. Niektóre pomysły, na przykład nowy Painkiller w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale Prime Matter ma wydać nowego Painkillera, przynajmniej jest tutaj w zapowiedziach, nie wiedziałem, że to robią. To jeszcze ok, może tam ten Painkiller, chociaż nie sądzę, żeby to był tytuł, który jakoś sprzeda się w milionach kopii. Polacy oczywiście szanują, bo to polska gra była, znaczy ten oryginalny, a czy faktycznie to innym graczom się spodoba, nie wiem. Ale na przykład, słuchajcie, robią remake, remaster Zoldner, Secret Wars. Ilu z Was tą grę pamięta? Zoldner.
To jest, słuchajcie, tytuł, który jest skazany na porażkę. Nie dość, że to nie była za dobra gra, kiedy pojawiła się w 2004 roku, no to robienie tego, słuchajcie, robienie remake'u, remastera tej gry, na co oni liczą? Że co? Że graczom, którzy uważali, że ta gra była kiepska, kupią remaster? No tak się po prostu nie stanie. I powiem wam, że Embracer ma jakieś dziwne tutaj, strasznie dziwne podejście i niektóre te gry w ogóle nie powinny być wydawane według mnie, albo robią to tylko po to, żeby studio zamknąć, żeby wiecie, okazało się, że to klapa i zamykamy studio, nie? No bo naprawdę zadziwiające jest to, że niektóre te gry wychodzą i ktoś w ogóle dał zielone światło, żeby te gry wypuścić, bo akurat na przykład ten Monster Jam i Zoldner, no to powiem wam, że byłem zszokowany, nie? Że te gry w ogóle, że ktokolwiek jeszcze to rusza, nie? Że ktokolwiek nad tym w ogóle chce to wydać i chce spróbować to sprzedać, no żeby nie być gołosłownym, zerknijmy tego Monster Jama, tego co ja grałem, Monster Jam Steel Titans 2. Czekajcie. Charts. Słuchajcie. W Monster Jam Steel Titans 2, czyli ta gra, o której mówiłem, najwięcej w historii równocześnie grało 105 osób. Oni robią kolejną część. Na co liczą? Nie wiem, ale nie jest to dobry pomysł. To jest właśnie, wydaje mi się, że Embracer, tam ktoś chyba pracuje, kto coś tam o grach wie, ale nie za dużo. Gdzieś tam kiedyś grał w jakieś tytuły, w jakieś Alone in the Dark, dawno temu, w Zoldnera gdzieś tam miał zainstalowane i teraz dobrze by było te gry przywrócić, bo mam do nich spory sentyment, więc podejrzewam, że miliony graczy również na tego Zoldnera czekają. No nie czekają. I nie będzie to nic dobrego. I niestety te studia, które będą wydawały te gry, raczej marnie chyba skończą. Chociaż Zoldnera wydaje THQ, więc tutaj raczej THQ jest kryte, ale Monster Jam, w którego grało 105 osób, nie wiem, czy jeżeli teraz będzie grało 106 osób, to możemy powiedzieć, że to jest sukces, bo część nowa Monster Jam lepiej jest ogrywana niż poprzednia. No absurdy, to są absurdy, słuchajcie. Dobra, no pewnie gdzieś tam w Stanach może, ale nie sądzę. Dobra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, 4532 osoby zwolniono od Embracera, zamknięto 44 studia deweloperskie i skasowano 80 gier, między innymi Deus Exa, który też już był tam w jakimś fazie, nie wiem, produkcji, czy nie wiem na jakim etapie to było. Także no to pokazuje właśnie to, że po co kupować tyle tych studiów, chyba tylko po to, żeby zamknąć. I no problem jest taki, że wiele z tych studiów, myślę, że oni już wiedzą, że te studia się zamkną. Nie sądzę, że ten Monster Jam sprawi, że studio zarobi miliardy. Raczej to jest już studio, które jest na wylocie. Zobaczymy. Będziemy to monitorować, tak? Co tam się dzieje. Dobra. Kolejną wiadomością jest to, że prawdopodobnie 9 czerwca, kiedy będziemy mieli taką pokazówkę Xboxa, pokażą nam nowego Call of Duty Black Ops 6. No powiem wam tak, mówiłem o tym na streamie, z Call of Duty już się dzieje bardzo źle. Jeszcze mam nadzieję w tym Black Opsie 6, bo do tej pory Cold War, no może poza Black Opsem 3, no to jakoś tam dawało. Bardzo lubiłem pierwszą część Black Opsa, który dział się w wojnie w Wietnamie. Natomiast teraz mamy wojnę w Zatoce Perskiej. I to jest według mnie całkiem niezły pomysł. I miejmy nadzieję, że ten Black Ops dowiezie. Bo jeżeli znowu pójdą w stronę jakichś gównianych misji z otwartą mapą, mówię o singlu oczywiście, no to ja już niestety na całej serii będę musiał postawić krzyżyk. Ale wierzę, że jeszcze ten Black Ops
trochę tam podźwignie się z kolan, znaczy podźwignie markę Call of Duty z kolan. Black Ops miał też swoje wpadki, między innymi Black Ops 4, Black Ops 3, no i Black Ops 2 w sumie trochę też tak mi się średnio podobał, ale trójka była nudna, czwórka nie miała w ogóle singla, co było w ogóle jakimś poradnionym pomysłem, ale Cold War wydaje mi się, że trochę nadrobił tą reputację i miejmy nadzieję, że teraz Black Ops 6 również jakoś tam się podźwignie. Natomiast samym Black Opsem jest to, co mówiłem wielokrotnie w NR-Flashu. Wiemy, że Activision Blizzard zostało kupione przez Microsoft i teraz Microsoft może zrobić taki krok, to już mówiłem, powtórzę jeszcze, bo nie wszyscy oglądali, że Call of Duty pojawi się w Game Passie. I Phil Spencer tutaj takie daje nam pewne informacje, że on by chciał, żeby to faktycznie Call of Duty pojawiło się w Game Passie, a dla użytkowników czy też graczy PlayStation 5 gierka w normalnej cenie 350 zł. No więc masz wybór albo kupić Game Passa, gdzie możesz zagrać od razu w tą grę albo na PC, albo na konsoli, albo kupić za 350 zł wersję na PlayStation. Zobaczymy, czy tak zrobią. To, że powiedzieli wcześniej, że gry będą wychodzić, znaczy nie zabiorą marki PlayStation, no to wiedzieliśmy, no nie zabiorą. Tylko po prostu dadzą w ramach abonamentu Black Opsa 6 i to będzie dosyć słabym posunięciem. Ja mówię, że z punktu widzenia biznesowego to Microsoft by po prostu tutaj pewnie tak zrobi. Ja obstawiam, że oni tak zrobią. Że po prostu ten Black Ops pojawi się w Game Passie i będzie próba troszkę ratowania, bo wydaje mi się, że Microsoft aktualnie już trochę na Xboxie Series X postawił krzyżyk, a więcej dopatruje się w całym Game Passie. I ma to sens, bo wydaje mi się, że kolejna konsola Microsoftu, która się pojawi, będzie już całkowicie cyfrowa i oparta po prostu na modelu subskrypcyjnym, czyli na Game Passie. Więc im więcej tych użytkowników Game Passa jest, tym więcej będzie chciało osób kupić tą konsolę. Nie wiem, w jaki sposób by miało to działać jeszcze dzisiaj, ale wydaje mi się, że oni cisną tego Game Passa, wydają tylko te gry cyfrowe, tylko po to właśnie, żeby nas przyzwyczaić, że nowa generacja konsol od Microsoftu będzie już oparta o model cyfrowy i o Game Passa. Więc Call of Duty Black Ops 6, wydanie go tylko na Game Passie jest naprawdę srogim posunięciem i na pewno sprawi, że ilość kont Game Passowych troszkę się zwiększy lub abonentów Game Passa się zwiększy. Natomiast no nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Tak jak mówię, ja uważam, że ten Game Pass to ostatnio coraz częściej się przekonuję, że to jest no źle dla branży to robi, tak? Natomiast no w takiej sytuacji to pomyślcie, jak gracze, którzy posiadają PlayStation 5 będą musieli się czuć, kiedy będą musieli zapłacić pełną cenę, a tutaj powiedzmy się pojawi, chociaż oni niby tutaj te ceny podali, tak, wiadomo, że podali, że retail price na Xbox Series X, na PlayStation 4 i PlayStation 5 jest ta sama cena, ale nie ma ceny te ceny są podane takie same, 69,99, ale oczywiście to nie znaczy, że ta gra nie może trafić na Game Passa, bo można ją kupić nadal, ale może też być w Game Passie, także zobaczymy, co tam oni wymyślą. No, powiem Wam, że będzie gorąco, wydaje mi się. Premiera Black Ops 6 będzie gorącym tematem. Będziemy obserwować, co tam się dzieje. No i ostatnia dobra wiadomość. Krążą plotki o nowej wersji Dooma, nowej części. Po Doom Eternal muszę przyznać, że no chętnie bym zagrał w nowego Dooma. Tytuły, niektórzy mówią, że to będzie Doom The Dark Ages, niektórzy mówią, że będzie to The Doom Year One. Ciężko powiedzieć, jaki tam tytuł będzie dokładnie, natomiast są takie tutaj jakieś plotki, że gra się działa, czy że będzie inspirowana średniowieczem. Tak czy tak, Dooma chętnie przygarnę. W ogóle Oliwiera ulubiona, mówi zawsze Oliwier, wiesz tata, jaka jest moja ulubiona gra, w którą grałeś? On mówi Doom Eternal, bo tam tym czerwonym stworom wyrywałeś oko, bo on był mały jeszcze, jak grałem w Dooma i tam czasami widział, nie? Jak tego, i mówi, że ta gra była świetna, że to była najlepsza gra, jaką tata grałeś, to był Doom Eternal. Także spoko. Dobra, słuchajcie. Także zobaczymy, czy tam z tym Doomem coś się ruszy. Ja bym chętnie zagrał w nowego Dooma i myślę, że wielu z Was również.
Co nowego u mnie, co nowego u mnie? No w sumie nowego to już powiedziałem, co było na streamie, ale w tym tygodniu będę starał się zrobić recenzję tej oto mini konsolki od Anbernika. Jest to RG228XX, takie maleństwo, które będę starał się dla Was przygotować. Recenzja po latach, Wolfenstein 3D na FreeDO, też pisałem na Twitterze, że tą grę aktualnie tutaj próbuję ogarnąć i udało mi się ukończyć. Mam tu jeszcze kilka nowych gier z ciekawostek, które ostatnio doszły. Hotel Mario na CDI, też mówiłem na streamie, zagramy sobie, jeżeli będzie kolejny stream, zrobię streama z CDI i spróbujemy sobie zagrać w ten legendarny klasyk, najlepsze Mario jakie wyszło. Nie ma lepszego. Dobra, co w tym tygodniu? Słuchajcie? Dzień Dziecka jest w tym tygodniu. W środę wrzuciłbym tą może recenzję po latach z Wolfensteina. Może to jest dobry pomysł, może by mi się udało to zmontować. Jeszcze nie wiem, czy zrobię Wolfensteina w formie recenzji po latach, czy retrostory. Retrostory wydaje mi się, że mniej jest tutaj interesujące, bo retrostory bardziej się opiera ogólnie na klasycznym Wolfensteinie, a nie na FreeDO i na FreeDO bardzo mało materiałów można znaleźć na temat powstawania. Jest tam kilka ciekawostek, które warto w sumie powiedzieć, ale to też mogę zawrzeć w recenzji. Będziemy na pewno nagrywać w tym tygodniu nowy podcast. Prawdopodobnie w czwartek się spotkamy z Bartem i będziemy nowy podcast robić. Jeżeli chodzi o sobotę, to jeszcze nie mam planu, co na tą sobotę wrzucić. Chciałbym jakieś właśnie albo retrostory, albo coś takiego. Nie wiem jeszcze, kurczę, zastanawiam się. Nie powiem Wam, co będzie na sobotę, bo nie mam na razie planu na to. A w niedzielę, jeżeli się uda, to recenzja Anbernika się pojawi, tego mini. Natomiast na sobotę, no kurde, teraz nie wiem, co tu na sobotę zrobić. Chciałbym Was zachęcić również, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, do obejrzenia recenzji drukarki Creality K1C. Powiem Wam, fantastyczny sprzęt dla osób, które drukarek do tej pory uważali, że drukarka 3D to jest skomplikowane urządzenie. No to jest właśnie totalnie idiotoodporne. Klikasz i drukuje i bardzo ładnie drukuje. Polecam obejrzeć sobie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Pojawiła się też nowa część Wielkiej Księgi Sztosów na Commodore C64. Widzę, że lubicie te materiały z Commodore. Jeszcze tam tych kilka odcinków będzie, ale jak się już skończy Wielka Księga Sztosów na Commodore, zajmiemy się Wielką Księgą Sztosów na Amigę i tam już się będą działy również ciekawe rzeczy. Także mam nadzieję, że też pomysł Wam się spodoba. Ze smutkiem zauważam, że niestety kolejny Zagrajmy w Krapa dobija już do 100 000 wyświetleń, co powoduje, że zaczynam się trochę stresować, że powinienem pracować już powoli zacząć pracę nad kolejnym Krapem. Wolałbym, żebyście tak często nie oglądali tych Krapów, żeby jednak to tam kilka miesięcy do tych 100 000 było, a nie, że już, bo już muszę wtedy usiąść i zacząć nad czymś nowym pracować, a wolałbym, żeby jednak pomiędzy kolejnymi odcinkami ten czas był troszkę dłuższy. No, dobra, słuchajcie, także tak to mniej więcej wygląda. Chyba w tym tygodniu żadna recenzja nie wpadnie. Nowych gier oczywiście, nie wydaje mi się, żeby coś tam miało być, więc myślę, że nic tutaj się nowego nie pojawi. Dobra, i nie przedłużając, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.